W strukturach Rady Pomocy Żydom Żegota działała komórka Felicja. Jej archiwum jest jednym z najcenniejszych zachowanych dokumentów działalności Rady. Organizacji, która powstała w grudniu 1942 roku, a celem jej działalności było niesienie pomocy skazanej na zagładę ludności żydowskiej. Członkowie Rady dostarczali Żydom zamkniętym w gettach żywność i leki, a osobom ukrywającym się po aryjskiej stronie organizowali kryjówki oraz fałszywe metryki urodzenia, świadectwa chrztu, a także dostarczali pieniądze. Archiwum to maleńkie karteczki będące potwierdzeniem odbioru pieniędzy przekazywanych przez członków Żegoty. Pisane na małych skrawkach papieru o różnych formatach, najczęściej było to kilkanaście centymetrów kwadratowych, które można było ukryć w puderniczce lub pod paskiem zegarka. Tak je przenoszono. Ze względów konspiracyjnych daty na nich są cofnięte o 10 lat, a kwoty podzielone przez 100. Pod kryptonimem Felicja ukrywał się Maurycy Herling-Grudziński, adwokat, brat pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który od 1941 roku pracował jako buchalter w garbarni na terenie getta. Pomagał organizować ucieczki na aryjską stronę, wywożąc ludzi pod szmuglowanymi skórami. Od jesieni 1942 roku w swoim mieszkaniu ukrywał uciekinierów z getta. Wówczas nawiązał kontakt z organizacjami konspiracyjnymi, pozyskał dotacje od Żegoty i założył komórkę, którą nazwał imieniem swojej żony. Do czerwca 1944 roku zdołał objąć pomocą 340 osób. Przetrwanie dokumentów zawdzięczamy temu, że Maurycy Grudziński nie dostosował się do poleceń Rady z czerwca 1944 roku, która zalecała, aby wszystkie dokumenty związane z udzielaną pomocą zostały zniszczone. Zakopał je w ogródku, a po wojnie ukrył w biurku. Odnalezione zostały dopiero w kilka lat po jego śmierci. Żona adwokata przekazała je w 1976 roku Władysławowi Bartoszewskiemu, działaczowi Żegoty i historykowi dokumentującemu działalność Rady. Był już wówczas cenionym autorem publikacji Ten jest z ojczyzny mojej, odznaczonym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Przekazał archiwum do Ossolineum. Archiwum Felicji do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.